Co wiecie o dać Bogu? Niewiele? No to posłuchajcie. Dawno temu, gdy świat dopiero budził się z chaosu, a dzień i noc nie znały jeszcze swoich granic, w kuźni Swaroga zapłonął ogień inny niż wszystkie. Nie był to ogień ziemski ani niebiański, był to pierwszy blask, który narodził się sam z siebie, gdy świat zapragnął światła. Swarug, mistrz ognia i metalu, jako pierwszy dostrzegł tę jasność. Wśród iskier i dymu, w samym sercu jego kuźni, z ognia wyłoniła się postać. Młody Bóg o oczach jasnych jak świt i sercu gorącym jak żar życia nie został wykuty, lecz przebudził się, jakby światło samo przybrało kształt. Nazwano go dać Bogiem, bo od pierwszego tchnienia emanował ciepłem, hojnością i obietnicą dnia. Pewnej nocy niebo rozdarło się z hukiem. Przez firmament przeleciała ognista gwiazda, a jej płonący odłamek runął na ziemię, rozświetlając świat jak 1000 słońc. Swarug ruszył ku miejscu upadku i znalazł tam metal, który nie pochodził z tego świata. Gorący, żywy, pulsujący światłem. W kuźni rozpalił ogień tak potężny, że góry drżały, a rzeki parowały. Przez 3 dni i 3 noce kuł z meteorytu tarczę, której blask mógł przebić najgłębszą ciemność. Gdy podał ją dać Bogowi, powiedział: tylko ten, kto niesie światło bez lęku, może ją dzierżyć. Dać Bóg uniósł tarczę, a jej blask oślepił demony nocy. Od tej chwili ciemność zaczęła ustępować przed jego krokiem. Choć światło zwyciężyło mrok, ziemia wciąż była martwa i jałowa. Wtedy dać Bóg ruszył w głąb pradawnego boru, gdzie spał Tur przedwieczny. Duch ziemi, starszy niż bogowie, olbrzymi jak góra, z rogami jak konary dębu. Tur nie znał światła. Gdy dać Bóg zbliżył się, ziemia zadrżała, a bestia ruszyła na niego z furią. Walka trwała 3 dni i 3 noce. Tarcza dać Boga parowała od uderzeń, a jego włosy płonęły od gniewu Tura. W końcu, gdy pierwsze promienie świtu przebiły się przez konary drzew, Tur padł, niepokonany, lecz przemieniony. Z jego ciała wyrosły pierwsze zboża, a z prawego rogu róg obfitości, który napełniał się sam ziarnem, owocem, miodem i złotem. Dać Bóg uniósł róg ku górze, ku niebu, a ziemia odpowiedziała, zakwitła, zaśpiewała, napełniła się życiem. Świat rozkwitł, lecz dzień i noc wciąż mieszały się ze sobą. Czas płynął nierówno, a pory roku nie znały porządku. Swarug wiedział, że tylko ktoś o sercu jasnym i odważnym może poprowadzić słońce po niebie. W kuźni wykonał rydwan z metalu, który nigdy nie stygnie, a do niego zaprzęgł 2 ogniste rumaki zrodzone z iskier niebios. Ujarzmij je, a powierzę ci bieg dnia i roku, rzekł do syna. Rumaki parskały płomieniem i rwały się ku niebu, ale dać Bóg stanął przed nimi bez strachu. Jego tarcza odbijała ich ogień, róg obfitości napełnił powietrze zapachem lata i rumaki uspokoiły się, rozpoznając w nim Pana światła. Wskoczył na rydwan, uniósł tarczę, a konie ruszyły po nieboskłonie, wyznaczając pierwszy prawdziwy dzień. Tak narodził się Bóg, który daje. Od tamtej pory dać Bóg codziennie przemierza niebo na swoim rydwanie, tarczą odpędza mrok, a rogiem obfitości obdarza ludzi dostatkiem. Ludzie mówią, że w każdym promieniu słońca jest odrobina jego serca, w każdym ziarnie oddech jego hojności, a w każdym świcie obietnica, że światło zawsze powróci. A gdy dzieci pytają starców, skąd bierze się dzień, ci uśmiechają się i odpowiadają: z rydwanu, który nigdy nie gaśnie,
z tarczy, która nigdy nie ciemnieje, i z serca Boga, które bije dla wszystkich. I tak legenda trwa w opowieściach, w świcie, w zbożu, w cieple dłoni, bo dopóki świeci słońce, dopóty imię dać Boga nie zgaśnie.